Ach, piękno natury, wschód słońca, szum drzew, śpiew ptaków, krajobraz jak z bajki. Tu zajączek, tutaj misiek, a tam sarenka. O, sarenka. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj idziemy na polowanie. I zagrajmy w The Hunter Call of the Wild. Do zakupu The Hunter Call of the Wild zabierałem się już kilka razy, ale jakoś do tej pory się nie złożyło. Właśnie ominęła mnie promka na sklepie PlayStation, w której dostępna była edycja tej gry z dodatkami, ale to nic. Na szczęście podstawowa wersja gry dostępna jest na Xboxowym Game Passie i to właśnie na Xboxie S ogrywam ten tytuł. Jest to podrasowana wersja z Xboxa One, a gra dostępna jest także na PlayStation 4 i we wstecznej kompatybilności na PlayStation 5 oraz PC-ty. Zaraz po naciśnięciu nowa gra możemy wybrać płeć i jeden ze wzorców wyglądu protagonisty oraz jeden z rezerwatów, w których możemy polować. Jak ja się ucieszyłem, że jest ich aż 10. To strasznie dużo, zwłaszcza, że nie są one małe. Chwilę później okazało się jednak, że fakt, jest ich 10, ale łącznie z tymi z dodatków. Główna gra oferuje 2 parki, resztę z nich trzeba dokupić osobno. Ale to nic, 2 to i tak sporo, zwłaszcza, że jak mówiłem, parki są spore i jest w nich dużo do robienia. Odkrywanie schronisk, miejsc na budowę ambon strzeliczych, kopców, w których poukrywane są wiadomości, a do tego jeszcze przecież tropienie, polowanie oraz misje fabularne. No jest tego naprawdę sporo i nawet podstawowa wersja gry zapewni wam rozrywki na wiele godzin. Hey, you're catching on quickly. Obydwa parki prezentują się bardzo ładnie i niejednokrotnie złapałem się na tym, że zamiast tropić zwierzynę, to po prostu chodziłem i podziwiałem przyrodę. Załóżcie więc słuchawki, usiądźcie wygodnie i rozkoszujcie się oprawą audiowizualną, bo naprawdę jest czym. Samo polowanie też jest bardzo dobrze rozwiązane. Musimy badać tropy, np. ślady łap czy odchody, czy nasłuchiwać nawoływań zwierząt, żeby określić ich położenie, a później się przyczaić. A czaić się trzeba, bo nawet najmniejsza nadepnięta gałązka może spłoszyć zwierzynę. Trzeba bacznie obserwować otoczenie, a jak już wypatrzymy nasz cel, to odpowiednio dobraną bronią i amunicją oddać strzał. Przy polowaniu pomocne będą różnego rodzaju elementy wyposażenia. Telefon z mapą, na którym zaznaczają się odkryte przez nas tropy, lornetka, różnego rodzaju wabiki, no i oczywiście broń. Kolejne rzeczy, których jest naprawdę od zatrzęsienia. Do tego jest jeszcze bardzo przydatny przewodnik, dzięki któremu dowiemy się na przykład jakiej amunicji i broni używać na jakiego zwierza, albo jakiego wabika użyć, by zwabić interesujący nas gatunek. Czytajcie więc uważnie, żeby dostać jak najlepsze noty, a dzięki temu zdobyć więcej kasy i punktów doświadczenia. Za kasę jak za kasę. Kupujemy nowy sprzęt. Ale przydaje się też po to, żeby budować nowe ambony łowieckie, czy po to, żeby wypchać upolowane przez nas zwierzę. Początkowo ilość dostępnego wyposażenia trochę mnie przytłoczyła, ale postanowiłem pobiegać z podstawowym sprzętem, oswoić się z grą
i dopiero później sięgnąć po resztę. Wyszło mi to na dobre, bo dzięki temu wiedziałem mniej więcej, jakiej lepszej broni szukam. Czy to z dłuższym zasięgiem, czy może takiej, która oferuje większą stabilność strzału. Część sprzętu jest też zablokowana i aby móc go zakupić, musimy osiągnąć wyższy poziom postaci, albo też, jak w przypadku broni, większą biegłość. It's easier that way. Not the most cheerful fella, to be honest, but he's earned his peace for sure. Let's find out whoever did this. No a doświadczenie to wiadomo. Dzięki niemu rośnie nam poziom i wskakują nam punkty umiejętności, dzięki którym uczymy się nowych albo rozwijamy już posiadane skille. Są dwa typy skilli: umiejętności oraz cechy. Umiejętności związane są z tropieniem i skradaniem się, czyli możemy tam na przykład nauczyć się lepszego odczytywania tropów albo zmniejszyć naszą widoczność we mgle. Natomiast cechy związane są z bronią i dzięki ich rozwijaniu nauczymy się m.in. wstrzymywać oddech na dłużej podczas celowania. Ta gra wypchana jest po brzegi kontentem i mechanikami i jest świetna. Nie zdradzę wam tu wszystkiego, co byście mieli okazję pozachwycać się na własną rękę, jak już zagracie. Także uzbrójcie się w strzelbę, sztucer, mnóstwo cierpliwości i całkiem sporo czasu i ruszajcie polować. Do tej pory zdarzyły mi się dwa błędy techniczne. Raz nie chciała mi zniknąć podpowiedź z ekranu, przysłaniając widok. Rozwiązaniem dla tego problemu okazało się wyjście do głównego menu i wybranie opcji kontynuuj, co zajęło jakieś 10 sekund może? I drugi, trochę poważniejszy, ustrzelony jeleń złapał glitcha i stanął w miejscu. Gdy strzeliłem do niego ponownie z bliska, to się ruszył i mnie przyatakował i padł dopiero po trzecim strzale. Ten problem pojawił mi się na szczęście tylko raz. Trochę zmasakrowałem ten zdobycz, ale to nic, będą następne. Powiem szczerze, że wolałbym zagrać w grę, w której robimy zwierzętom zdjęcia, a nie do nich strzelamy, ale The Hunter Call of the Wild okazał się być naprawdę świetną grą, którą serdecznie polecam. W sumie to jest tu nawet robienie zdjęć. Dużo rzeczy tu jest. Jest tu także tryb multiplayer, który zmienia trochę zasady gry, bo na przykład znikają misje, ale host gry może włączyć wyzwania. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeżeli gospodarz gry ma już dokupiony jakiś park, to możemy na nim polować, nawet jeżeli sami nie mamy tego parku. Niestety gra nie posiada opcji crossplay, także mając Xboxa nie zagracie ze znajomymi z PlayStation. I to by było na tyle. Taki szybciutki rzut okiem. Zdecydowanie bardzo dobra gra i będzie jedną z niewielu, zaraz po Dead by Daylight, do której chętnie podokupuję liczne dodatki. O ile będą na obniżce, rzecz jasna. I tym skąpym akcentem zakończę i wracam polować na jelenie. Do zobaczenia w głuszy. Cześć, cześć.